Panie doktorze, na początek chciałabym zapytać, czy pan się czuje ekozakręcony? O kurczako, ekozakręcony, znaczy powiem tak, taka postawa ewoluuje w człowieku. Nie mogę jeszcze powiedzieć, że jestem całkowicie ekozakręcony, ale gdzieś tam jednak zaczęła ta świadomość ekologiczna bardzo mocno do mnie docierać. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że należy zmieniać świat, ale ten świat należy zaczynać zmieniać od siebie. Więc stwierdziłem, że nie warto wymagać od kogoś, żeby był ekologiczny, czy ekozakręcony, tylko dobrze jest zacząć jednak od siebie. Ponieważ jestem samochodziarzem, no to zacząłem od najprostszej rzeczy, czyli zmiana środka transportu. Nie wyobrażam sobie życia i jazdy środkami komunikacji miejskiej, ale już indywidualnymi środkami jak najbardziej. I stwierdziłem, że może na tym polu można byłoby coś spróbować zmienić, a przede wszystkim spróbować, jak to jest. Jak będzie się taki pojazd sprawował, czy będzie możliwość jego wykorzystania, czy przyniesie jakieś również i ekonomiczne rezultaty. Ładując taki pojazd z gniazdka w domu, no, relatywnie niewiele naprawdę kosztuje naładowanie do pełna takiego motocykla elektrycznego. Koszt pokonania takim pojazdem 100 km no, jest nikły wręcz. Tak odnosząc to chociażby do nawet najbardziej oszczędnego pojazdu samochodowego, czy nawet podobnej klasy motocykla, no to okazuje się, że te koszty są na pewno o wiele niższe. Biorąc pod uwagę cały budżet, całościowy budżet zakupu, eksploatacji, utrzymania takiego pojazdu, to niewątpliwie pojazd elektryczny jednak zaczyna wychodzić na prowadzenie. Jest to pojazd, który nie wymaga w zasadzie rozszerzonych przeglądów. Tak? Nie ma konieczności wymiany oleju, nie ma konieczności wymiany sprzęgła, naprawy skrzyni biegów, czy jakiegokolwiek tego typu czynności. Oczywiście są czynności związane z układem hamulcowym, no bo pojazd trzeba zatrzymać, ale z samym układem napędowym jako takim nie ma takiej konieczności. Ten motor, tu nie ma takiego charakterystycznego ryku silnika. Tak, jest mi to niejednokrotnie zarzucane, że no wszystko jest fajnie, owszem, motocykl jest bardzo fajny, ale wie pan, no nie ma tego dźwięku. No to jest prawda, ale jak rozmawia się z użytkownikami pojazdów elektrycznych, to właśnie dla nich to jest niesamowita zaleta. I faktycznie jeżdżąc tym motocyklem, doznaje się takiego uczucia, że to jest coś innego, coś ciekawego, coś odmiennego i być może ten ryk silnika wcale nie jest człowiekowi do końca potrzebny. W przypadku pojazdów elektrycznych to jest bardzo charakterystyczne, że to przyspieszenie jest przede wszystkim od najniższej prędkości jazdy aż do w zasadzie maksymalnej przyspiesza tak samo i przyspiesza bardzo intensywnie. Po pierwsze takie spotkania z taką motoryzacją, z taką wersją motoryzacji, no budzi jednak mieszane uczucia, ale gdzieś wystarczy się kawałek przejechać, wystarczy posłuchać i przyjąć do siebie argumenty ekonomiczne i zmienia się zupełnie perspektywa, można coś zmienić, ale zmienić nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla naszych następnych pokoleń. Byłoby to mocno satysfakcjonujące, gdybyś idąc ulicą powiedzieć: o, popatrz synu, to jest motocykl, który tata skonstruował, a teraz jest on dostępny. Myślę, że tak, że chyba byłbym dumny.